Cześć Wam, witam serdecznie. Dzisiejsza bajka ma tytuł Złoty samochód. W dużym mieście było dużo różnych samochodów. Ale pewnego dnia na jednej z ulic przy krawężniku przed dużym, pięknym domem stanął złoty samochód, pomalowany na złoto i cały złoty. Przechodnie przechodzili, przyglądali się, dziwili się. Złoty samochód na ulicy. Kto go tu postawił? No może tylko 5-10 minut i zaraz z nim ktoś odjedzie. Ale samochód stał jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Cały miesiąc. Po miesiącu wsiadł do niego złoty człowiek. Cały od góry złoty. Garnitur złoty, buty złote, twarz złota, włosy złote. Cały złoty. Ludzie, którzy to zauważyli, powiedzieli, no w końcu, co tu się dziwić? Samochód złoty. No to pewno ma i złotego właściciela. Ale znowu przyglądali się, a samochód dalej stał. Tym razem już razem z właścicielem czy z kierowcą, kto to wie. Zaglądali. Kierowca cały czas siedział. Tyle tylko, że każdego dnia był tak jakby trochę tęższy. Coraz więcej go przybywało w tym samochodzie. Nie wiadomo, czym on się tam odżywiał, ale rósł. Na początku siedział na jednym siedzeniu, a później zajął już 2 siedzenia. A później jakoś to ciało mu się przelało i już było 3. siedzenie. Na końcu nawet na 4. siedzeniu było jego ciało. Właściwie to można powiedzieć, że się tak cały zlał z tym złotym samochodem i ludzie, którzy zaglądali przez okna do samochodu, zastanawiali się, czy on tutaj był od zawsze? Nie wiadomo. Ale gdy już tak stał wiele miesięcy i przechodnie się już praktycznie przyzwyczaili do niego, a ci, którzy mieszkali obok w tych pięknych domach, też już wiedzieli, złoty samochód, złoty kierowca, rozrośnięty jak duży, wielki grzyb, zlany z samochodem. Gdy te wiele dni minęło i miesięcy, przechodził młody student. Student, który miał złotą muszkę. Zaczynał gustować w złotych rzeczach. Od muszki zaczął, więc jak gdy zobaczył ten złoty samochód i złotego kierowcę, rzekł: o Boże, to coś dla mnie. I zajrzał do środka. Kierowca, gdy go zobaczył, rzekł: człowieku, uwolnij mnie stąd. Właściwie już zrosłem się z tym samochodem. Nie mogę się kompletnie ruszyć. A jakżeś tutaj w ogóle wszedł? Zapytał student, poprawiając złotą muszkę. Już nawet nie pamiętam kiedy i jak. I jakoś tak to się zdarzyło. Kto to wie? No kiedyś, może to było 2 miesiące temu, a może 3. Nie wiem, powiem ci szczerze, ale czy to ma jakieś znaczenie? Oczywiście ma. Powiem szczerze, że pierwszy raz widzę coś takiego w swoim życiu. Naprawdę. Proszę cię, uwolnij mnie.
Bez względu na to, czy to widzisz pierwszy raz, czy drugi, czy trzeci. To jest mi bez znaczenia. Proszę, pomóż mi. Ale wiesz, jak ja ciebie mogę stąd wyjąć? Czy masz jeszcze co jeść? Tak, mam jeszcze 7 kilo bananów, 8 kilo kiełbasy. Boże, gdzie ty to wszystko chowałeś? A, mam zapasy. No ale dlaczego ty się w ogóle nie ruszasz? A, powiem ci szczerze, że nie wiem. Ale tak mnie to złoto przyciągało, że postanowiłem uczynić z tego samochodu swój dom. No i wiesz, tak się tu zadekowałem. No ale czas wyjść z samochodu. No wiem, ale jak myślisz, mogę wyjść? Jak się rozlałem jak to ciasto na te 4 siedzenia. No brak możliwości, ale ja ci pomogę. Możesz mi dać spróbować te banany? A proszę cię bardzo, tu mam, poczekaj, 1 siatka, 2 siatka, 3, tu jeszcze mam w torbie. Popróbuj, każde są z tych bananów różne, inne. Patrz, ten taki, daj mi te banany, daj, rzekł student. I po kolei odbierał siatki. Ale widać było, że minę miał taką, że pewnie był bez możliwości oddania ich kierowcy tego samochodu. A możesz mi jeszcze tą kiełbaskę, co dać? Jeszcze coś tam masz? Tak, mam mleko i masełko. Wszystko mi daj, wszystko spróbuję, przetestuję. Widzisz, jaki jestem smukły. Ja potrafię dobrze się odżywiać, dietę potrafię trzymać. Pomogę ci dobrać właściwą dietę, byś z tego samochodu wyszedł. O, dobrze. No to jeszcze mam puszkę sardynek, to jeszcze mam 3 kilograma takiego wspaniałego chleba. I wyjmował całe pożywienie. Nawet trudno powiedzieć, jak ten samochód to zmieścił, ale to był zaczarowany samochód, aczkolwiek osobowy. Gdy już wszystko wyjął, a student postawił to pożywienie na ulicy, rzekł do kierowcy: słuchaj, od dzisiaj będę ci wydzielał 2 suchary dziennie, 1 banana. Za tydzień, jak się skończy ten produkt, dostaniesz coś innego. Czy ty mnie chcesz zagłodzić? No coś ty! Dla mnie największą przyjemnością życia do tej pory było spożywanie smakołyków, rzekł. No tak, ale tak się rozlałeś w tym samochodzie, że teraz cię trzeba jakoś wyciągnąć z niego, więc dieta konieczna. No dobrze, skoro tak mówisz, zresztą sam chcę wyjść z tego samochodu. Spoko luz, dobra, zgadzam się. I posłuchał studenta, uwierzył studentowi i codziennie dostawał nową partię pożywienia. Jak się domyślacie, waga jego spadała, aż już mieścił się tylko na przednim siedzeniu. Można powiedzieć, że w takim wymiarze wagowym ważył tyle, jak pierwszy raz do złotego samochodu wsiadł. Wtedy student rzekł: a teraz drugi krok. Jaki? No, musisz się nauczyć ruchu. Jak to? Mam się nauczyć ruchu? Przecież ruszam się. Wiem, co to ruch. A, co ty tam wiesz o ruchu? Masz złoty samochód. Jesteś złotym człowiekiem. Co ty wiesz o ruchu, skoro jeszcze miesiąc temu byłeś taki rozlany w tym samochodzie? No ale wiesz, po co mi ruch? Już jestem odchudzony. Mogę nawet prowadzić samochód. Zaraz nim ruszę. Pojadę do domu. A ty w ogóle masz dom? No tak, rzeczywiście. Sprzedałem go,
żeby kupić ten złoty samochód. No tak, to jest mój dom, no więc gdzie ja pojadę? No dobrze, ale co się będę zastanawiał? To co z tym ruchem? A widzisz, jeśli chcesz być w czymś doskonały, musisz pamiętać, że ruch to zdrowie, a doskonałość wymaga zdrowia. Jesteś cały złoty, więc rozumiem, że doskonały. Masz samochód złoty, więc rozumiem, że stać cię na niego było, bo jesteś w czymś doskonały. Ale za chwilę masz prawo splajtować. Ruch to zdrowie. Musisz się ruszać w imię doskonałości. A tak na dobrą sprawę to powiem ci szczerze, że to ruch wprawia doskonałość w czyn dziania się. Naprawdę? No tak. Bo jak tutaj mieszkałeś i byłeś w tym złotym samochodzie, to przyszło ci coś do głowy takiego doskonałego? No właściwie... To znaczy co? No bez tego, że mi coś przyszło. No widzisz, sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. No tak, ale... No wiem, miałeś zapasy tego pożywienia, z samochodu zrobiłeś dom. O co się miałeś martwić? Miałeś wszystko. Ale, no wiem, potrzebny jest ruch. Wiesz, idź szybszym krokiem do kolejnej przecznicy i wróć. A popilnujesz mi samochód? No oczywiście, ma się rozumieć, zresztą podobno kiedyś on tu stał i nikt go nie pilnował. I też stał, więc co się martwisz? No rzeczywiście, bez tego, że się o cokolwiek będę martwił. Dobrze, to pójdę do tej przecznicy i wrócę. Poszedł, wrócił, stanął przed studentem. No i co teraz? Student chrząknął. Wiesz, co ci powiem? A właściwie zadam ci pytanie. Przyszło ci coś do głowy? Tak, przyszło, że samochód sprzedam. Te stroje złote, które mam, czyli cały garnitur, buty, no i włosy, wszystko, co złote jest, przemienię na kompletnie inne i zajmę się w życiu tym, co bardzo chciałem uczynić. A co? No chcę być już też doskonały w ruchu. Popatrz, jakie masz ciekawe myśli. Doskonały w ruchu. A niby dlaczego? No bo ruch to zdrowie. No właśnie, bardzo dobrze. I jak zaliczysz ruch, który jest jako zdrowie, wtedy dopiero będziesz prawdziwie, absolutnie doskonały. Naprawdę? No tak, zrób to. No dobrze, skoro tak mówisz. Dziękuję ci, rzekł, wsiadł do samochodu i odjechał. Minęło wiele lat. Student zajmował się tym, czym się zajmował, skończył studia i poszedł do pracy i pewnego dnia, gdy był na urlopie, zobaczył na plaży, zdawało się, tego samego złotego człowieka. Ale nie był do końca pewny, bo złoty człowiek był bez złotych włosów. Strój kąpielowy był taki szaro-brązowy, ale coś mu mówiło, że jednak to jest chyba ten człowiek, więc podszedł do niego i pyta, czy ty kiedyś byłeś złotym człowiekiem? Tak.
To jednak poznałem cię. A co dzisiaj robisz? O, co ja dzisiaj robię? No, wszystko to, co jest mi przeznaczone, ale jestem w ciągłym, ustawicznym ruchu i wszystko, co trzeba zrobić, przychodzi mi szybko do mojej głowy. I dzisiaj mogę powiedzieć prawdziwie, ruch to zdrowie. Jestem faktycznie i prawdziwie zdrowy, rzekł. Cieszę się, że Ciebie spotkałem i że powiedziałeś mi to wszystko, bo minęło wiele lat i od czasu do czasu zastanawiałem się, czy to powiedzenie, stwierdzenie, że ruch to zdrowie, jest prawdziwe i czy to się sprawdza w doskonałości. No, jesteś świadectwem tego, skoro tak mówisz. Oczywiście, jestem zdrowy na 100%. Ruch to zdrowie. I ruch prowadzi też do doskonałości w zakresie tego, kim jesteś na ten czas, czyli w Twoim przeznaczeniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, rzekł student. Proszę Cię bardzo, to ja Tobie dziękuję. Tyle na dzisiaj. Cześć Wam.